To będą dwa takie małe, proste launche do wygrania. Wszystkie marki, jakie to obsługuje, Ferrari, Nissan GT-R, Tata, Haima, Yonglong, w ogóle nie wiem co to jest, jakieś w ogóle schematy można pobierać, tam są instrukcje serwisowe, jak na przykład jak coś zrobić. Online Secure Login i on teraz pobiera właśnie ze strony loginy i zalogujemy się. Podobne wyszukiwania i to nam otwiera Google'a. I od razu leci nam po wszystkich forach, po filmikach. Nie możemy sobie zmieniać jednostki. Później wam pokażę, jak to działa po polsku. Szybkie tłumaczenie. Nietoperz, mecz, krwawienie ABS. Ja bym na tym za bardzo nie polegał. I to była inteligentna diagnoza. Teraz wam pokażę diagnostykę lokalną. Daj mu na zimnym w miejscu. Jak już się bawimy, to się bawimy na pełnej. Możemy pompę paliwa odpalić. Uwaga. Tu też jest wbudowany TeamViewer. Czy się nam połączy z technikiem? Agent, zgłoś się. Sprawdziliśmy właśnie wszystkie kontrolki, żeby nas handlarz nie oszukał. O właśnie, z endoskopem je czasem dodatkowym sprzedają. Tym nawet dopiszemy klucze, ale to nie odczytuje PIN-u IMMO. Cześć, witajcie. Dzisiaj nietypowo, bo sobota, 11.11 i tu się nakładają promocje sklepu, który to sprzedaje, promocje AliExpressu, no i mój film, także wam postaram się pokazać, co to urządzenie potrafi. Tu wcześniej podałem dwa shorty, pisaliście, że macie inne tej firmy, sprzęty starsze, nowsze, lepsze, gorsze. Ja postaram się wam pokazać, co potrafi ten akurat model, który do mnie przyszedł. Tutaj przy okazji dostałem taki Brake Tester Fluid. No, sprawa mierzenia w zbiorniczku jest taka kontrowersyjna. Bardziej mi się wydaje, że to powinno iść do warsztatów, czy można użyć tego płynu, czy nie wiem, jest postarzały na półce, czy nie. Płyn zawsze warto wymieniać. Jeśli wam w zbiorniczku pokaże, że jest do wymiany, to w zaciskach już macie na pewno grubo do wymiany. Także taki gadżet, aczkolwiek oni na aukcji też mają pozaznaczone, że dają gadżety albo do pomiaru napięcia, albo jakieś tam inne gadżety, także patrzcie na co, bo może uda wam się wyłapać z gadżetem. Pod tym filmem będą kody rabatowe dla was, żeby zgarnąć to jeszcze w lepszej cenie. Cena jest płynna, tak jak tam trochę było zamieszanie pod tym moim shortem, bo ja dodałem shorta, kiedy była jeszcze promocja, tam 2 dni na lepszą cenę, potem to się zmieniało, więc musicie po prostu patrzeć. Ja z tego nie mam nic, jeśli tu się sprzeda 1 000 000 sztuk, czy 1 sztuka, po prostu ja wam to pokazuję w zamian za to, że otrzymałem ten sprzęt za darmo na testy, także bardzo dziękuję sklepowi, który mi to przysłał. Francuski sklep na AliExpressie, żadnych opłat, żadnego cła, żadnych takich rzeczy, ale teraz tak na szybko unboxing. Co tu przychodzi? To przychodzi zapakowane jeszcze w worek foliowy, ale wiadomo, ja tego sprzętu już używałem. No i ja mam tester akurat na Bluetooth, czyli bezprzewodowy, bo jest też taka wersja z kablem. To wersja kablowa, przez ten kabel się ładuje przez OBD, więc można w nieskończoność jakby robić diagnostykę, ale jeśli macie słabszy akumulator w pojeździe, to niestety wycyckacie akumulator. Także to też ma taki plus, że na Bluetootha możemy sobie wyjść z pojazdu i wydawać komendy, bo to jest tester dwukierunkowy. On też może nam sterować, jeśli auto wspiera taką funkcję. Na przykład na nim możemy zadać trzymaj 1500 obrotów, 2000, 2,5 i możemy sobie coś pod maską tam samemu diagnozować, także to jest bardzo fajna, ciekawa funkcja. Nie wszystkie auta to wspierają, ale te nowsze raczej powinny to wspierać. Moje niestety tego raczej nie wspierają. Tutaj jest głowica, ja już sobie ją skręciłem. To podłączamy i bezprzewodowo to się nam wszystko łączy. Dodatkowo tu jest bardzo mocna ładowarka, bo chyba 5 amperowa, tak. 5 V, 5 amperów, 25 W z przejściówkami na cały świat chyba. Wersje. Wersja jest Global i Euro. Euro wersja działa w Europie i na Wyspach, czyli w UK, a Global działa we wszystkich krajach. Tu chodzi o kodowania online, tam są jakieś IP poblokowane, więc wersja Global działa na całym świecie, a wersja Euro działa w całej Europie, także jeśli jesteście z Europy, tam nie wiem, Polska, Niemcy, albo właśnie Anglia i podobne takie, to jako Europa się liczy, więc wystarczy wersja Euro, czyli ta tańsza. Jak jesteście z Chin albo gdzieś tam z Ameryki, no to wiadomo, wersja już światowa wam jest potrzebna. Tutaj jest cała papierologia, tu są kody, żeby to aktywować. Po aktywacji mamy 2 lata aktualizacji wszystkich bazy samochodów, plus przez 2 lata jest logowanie online do wszystkich usług online. Potem tester się nie blokuje, on dalej działa, tylko działa na tych autach, które zdążył pobrać do swojej bazy danych, no i nie działają funkcje online, czyli tam loginy, żeby się do wagów logować, żeby to na przykład zmienić parametry silnika, wolne obroty, takie rzeczy. Co tu jest jeszcze? Kabelek USB-C do ładowania, bo to jest ładowane przez USB-C. Zaraz wam wszystkie porty pokażę, ale właśnie jeszcze zawartość paczki. Papierologia, instrukcje, tam jakieś tam, nie wiem, dokumenty, to tam raczej nikogo nie interesuje, to jest mało ważne. Najważniejsze, co to urządzenie potrafi, jak to działa, już wam zaraz pokazuję. Na początek jak to wygląda w porty. Tutaj jest standardowy port USB, tutaj mamy USB-C i tym portem ładujemy baterię w tym.
Poziom baterii. Tutaj mamy jakiś mikrofon. Włącz, wyłącz. Szybkie naciśnięcie powoduje włączenie, wyłączenie wyświetlacza, żeby po prostu nie rozładowywał się, jeśli coś robimy. Na kolejnych ściankach nie mamy nic więcej. Nie ma ta wersja podpórki, ponieważ wersja z kablem ma podpórkę, którą można otworzyć i sobie na kierownicy powiesić ten sprzęcik. Ten sprzęcik niestety tego nie ma. Tu Wam z tyłu pokażę jakieś tam oznaczenia, numery. Jest kamera do robienia zdjęć oraz do odczytywania kodów kreskowych, żeby nie trzeba było przepisywać numerów WIN. W drzwiach jak jest naklejka z kodem kreskowym, da się zeskanować tym, wtedy on od razu wie, jaki samochód chcemy skanować, także jest mniej przepisywania jakichś tam kodów, jeśli OBD nie wspiera nam podawania właśnie numeru WIN poprzez informacje. Tu nic w sumie więcej nie ma. Tu jest może jakiś mikrofon, z tyłu jest głośnik, może nawet 2 głośniki, w sumie to nie wnikałem w to. Obudowa taka gumowa, nie wiem czy będzie olejoodporna, raczej bym tego nie brudził, no ale na warunki warsztatowe, taka wiecie, jak na róg upadnie na bok, na twarz, to też raczej się nic mu nie stanie, ponieważ te krawędzie wystają powyżej wyświetlacz, jeszcze wyświetlacz jest zagłębiony, jest folika, ja jej nie ściągałem, zawsze jak najdłużej się da, trzymam folikę na wszystkich urządzeniach. Głowica jest na przykręcany taki przewód, to nawet nie wiem po co to jest, pewnie do jakiegoś diagnozowania, nie wiem, może starszych pojazdów czy coś, jakby trzeba było jakieś zasilanie podać. Ja tego nie używam, podpinam, zapominam i możemy robić wszystko co chcemy. Nie ma żadnej latarki, bo niektóre mają jakieś tam latareczki, żeby lepiej trafić. Tak po prostu wygląda normalne, zwykłe złącze. I co? Temat już tu się chyba wyczerpuje. Ja sobie teraz to jakoś ułożę. Oprzemy sobie tak, żebyście dobrze widzieli i pokażę Wam trochę funkcji, jak obsługiwać ten soft, ponieważ krzywa uczenia na początku jest taka dosyć ciężko się tego obsługuje, ale jak już się zrozumie, to już jest całkiem spoko. Dobra, słuchajcie, ja to obsługuję wszystko po angielsku. Dla mnie to tak jest wygodniej i lepiej, bo nigdy po tych tłumaczeniach na polski nie wiadomo o co chodzi z tymi błędami. Także ja uważam, że jeśli się diagnozuje samochody, to się to powinno robić po angielsku, bo nawet te wersje full.pl od Fabiego, miałem taką wersję spolszczoną, no niby coś tam się rozumie, ale w ogóle to nie ma sensu. Można też włączyć sobie język polski w ustawieniach i korzystać z takiej szybkiej transkrypcji na polski, trochę jak translator, ale działa, więc na razie zaczniemy sobie po angielsku, później włączę ten polski, Wam pokażę jak to działa po polsku. Po włączeniu mamy tutaj wersję softa i właśnie CRP919BT, czyli wersja Bluetooth i możemy zaczynać od inteligentnej diagnozy lub tam lokalnej diagnozy, do tego przyjdziemy sobie później. Fajne w tym testerze jest to, że mamy historię, chyba 20 skanów poprzednich, jest on w stanie pamiętać nam. Ja tutaj się bawiłem na różnych autach, na swoich, na autach sąsiadów także się bawiłem, mamy na miesiące podzielone też, kiedy żeśmy robili te skany, także to jest całkiem spoko opcja. Możemy sobie zobaczyć jak wygląda taki historyczny, że tak powiem, skan zapisany w pamięci. To jest fajne, jak usuniemy jakieś błędy, chcemy do tego potem wrócić. On chce, dobra, sorry. Quick Access, to że z tym samym samochodem nam się połączy. Ten raport po prostu powinien inaczej wejść. Czyli też mamy pamięć aut, że nie musi za każdym razem skanować na wszystkich modułów, tylko pamięta, że właśnie takie były systemy w takim numerze WIN, więc możemy szybko się połączyć z danym samochodem. Dobra, chyba trzeba po prostu tak. Klikamy w ten sposób i mamy taki tam X431, to jest tam chyba rodzina tych wszystkich urządzeń skanujących. 2019 Citroen C5 Aircross, jakiś tam WIN, przebieg, jaka to była data, wszystkie numery software'ów i wszystkie wysypane błędy. Obecne, nieciągłe, czy tam przerywane, intermittent, nieciągły błąd, tak, po polsku będzie nieciągły. Możemy zrobić share, wysłać to komuś na maila, sobie na maila, możemy wydrukować, albo właśnie quick access, czyli znowu się połączyć na szybko z pojazdem. Tutaj mój Seacik, Toledo, połączyłem się. Jak widać akurat było bez błędów. Tu jakieś Volvo, zobaczymy sobie. Tak, Volvo sąsiada V60 2018. Próbowaliśmy wyłączyć start-stopa, niestety chyba ten sterownik silnika nie obsługuje tak po prostu szybkiego wyłączenia start-stopa komendą. Chyba tam trzeba po prostu wyjąć sterownik i go przeprogramować. Ale tu właśnie ten skaner ma wyłączanie systemów start-stop, na przykład w mojej C3 dwójce jest ta funkcja dostępna.
Tu właśnie Service Function, mamy wszystkie opcje do wykorzystania. Odpowietrzanie ABS-u, mamy jakieś tam, naprawdę możemy nawet odpowietrzać, spuszczać płyn chłodniczy, jeśli jest pompa elektryczna, DPF, regen, wszystko jest właśnie coolant bleed, czyli spuszczanie płynu chłodniczego, kodowanie baterii, kasowanie wszystkich związanych z hamulcami elektrycznymi, nieelektrycznymi, jakieś tam adaptacja, cofanie tłoczków, no po prostu wszystko. Uczenie skrzyń biegów, co tam jeszcze w samochodach, ten nie DPF, tylko ten taki dla benzyny też tam można obsługiwać tym, kodowanie wtryskiwaczy w dieslach, kasowanie wszystkich inspekcji olejowych. To tutaj jeszcze TPMS, czyli te czujniki ciśnienia w kołach można dodawać, programować, kodować, tam resetować, nie wiem dokładnie, bo nie używałem tego. Kąt kierownicy w Skodach Fabiach na przykład start stop reset, czyli właśnie tu można włączać, wyłączać gotową funkcją, jak to się kliknie, nam automatycznie poleci w danym samochodzie, zrobi wszystko, lub możemy to też robić ręcznie, jeśli umiemy, a jeśli nie umiemy, to właśnie możemy sobie tędy szybko transport mode, immobilizer reset, w sumie nawet nie wiem, tu jakiś high voltage battery, adaptacja EGR-ów, no po prostu wszystko, przepustnice, kalibracje, wolne obroty, dużo tutaj rzeczy, AdBlue, tego nawet nie widziałem, nie używałem. Ja robię swoje stare samochody, nie mam tak jakby nowych, także dla moich bardziej zaawansowanych widzów tutaj postaram się pokazać wszystko, żebyście mogli sobie przeczytać, co tu są za funkcje, też w tych wszystkich linkach na temat tego, co to urządzenie potrafi. Tu też jest wbudowany TeamViewer. Przez te 2 lata możemy tam się ubiegać do nich o pomoc, żeby oni TeamViewerem mogli nam się zalogować, tam pomóc cokolwiek zrobić. Także to też jest spoko, że nie jesteśmy sami z tym urządzeniem. Jest sklep. W sklepie możemy sobie kupić inne marki, jakieś tam licencje na przykład na Teslę, na jakieś tam wszystko, co jest dostępne akurat do kupienia. Także tutaj możemy sobie też po 2 latach wykupić kolejne licencje. Tu tam jakieś amerykańskie, jakieś tam, nie wiem, ciężarowe. Ja dokładnie też uczę się tego urządzenia jeszcze, chociaż już troszeczkę go tam poużywałem. To są takich ciekawych rzeczy. McLaren, jakieś tam cuda. Ja takich aut raczej nigdy nie będę robił. Pewnie mam akurat software update. Pokażę, jak to się robi. Wchodzimy w software'a, zaznaczamy wszystkie, tak naprawdę wszystkie, które się da, bo też mam chyba poinstalowane. O, dobra. Tu musiałbym chyba zaznaczyć. Haima, Yonglong, w ogóle nie wiem, co to jest. Możemy pozaznaczać, niech się pobiorą. I to sobie tak leci, w zależności od tego, jak mamy szybki internet. Także po włączeniu tego też może być system wymagać aktualizacji. Jak się zaktualizuje system, potem pobieramy wszystkie właśnie te bazy danych. Tutaj też w menu głównym wyjdziemy sobie z tego. Mam nadzieję, że on w tle będzie pobierał. Niech sobie pobiera. W menu głównym mamy też instrukcje serwisowe, tylko nie pamiętam, gdzie to było. Jakieś w ogóle schematy można pobierać, tam są instrukcje serwisowe, jak na przykład jak coś zrobić. Ja postaram się to znaleźć. Proszę, BMW. I tu na przykład jak przeuczyć coś tam w BMW. Jak nauczyć start, stop. Czy tam jakiś początek, koniec czegoś. Tu jest mnóstwo instrukcji serwisowych. Także tak jakby wbudowane forum. To jest to całkiem spoko. Wchodzimy, klikamy takie coś, tam ma być takie coś. Mamy wszystkie procedury opisane. Co tu jest na przykład? Jakieś tam radarów, kodowanie, jakichś tam czujników deszczu. Dużo tego jest. Każda musi nam się osobno pobrać, bo on tego nie trzyma w urządzeniu. Tutaj jest chyba 4 GB RAMu, 64 albo 128 pamięci wbudowanej. To musimy też sobie zaraz sprawdzić wszystko. No jest dużo możliwości jest. Zaraz sobie przejdziemy do każdego z moich pojazdów. Ja wam pokażę, co jest po prostu możliwe. Wejdźmy sobie jeszcze w ustawienia. Pokażę wam, co tutaj jest opcja. Jest też taki z grubsza, do kiedy powinna nam bateria wystarczyć. Powinna starczyć nam do 9 rano. Jest 12:20. Tu też są powiadomienia, że na przykład nie używasz Wi-Fi, to po prostu wyłącz Wi-Fi. Można też przyciemnić sobie wyświetlacz. Ja go dałem na maksa, na jasność.
No, żebyście lepiej po prostu widzieli teraz. Tu, nie wiem, coś z Fiatem, zobaczymy sobie, co tu jest. Z Toyotą, załóżmy te. O, z Teslą coś jest tutaj. Jak zresetować airbagi w Tesli. I tu mamy wszystko napisane, jak ma co wyglądać. Zdjęcia w pojeździe, gdzie co trzeba kliknąć, jakieś tam opisy. Wszystko jest. Także dużo tu jest bardzo procedur serwisowych. Ja Wam nie jestem w stanie tego wszystkiego pokazać. Co tu jeszcze może Was ciekawić? Dodatkowe moduły, właśnie TeamViewer. Tu się też gdzieś dało mierzyć napięcie. Gdzie tu się mierzyło napięcie? Chyba tutaj gdzieś. Jak widzicie, sam się jeszcze w tym trochę gubię. Tak, Toolbox. TPMS. Można też endoskop. O właśnie, z endoskopem je czasem dodatkowym sprzedają, że endoskop podłączany po USB-C. Do telefonu też chyba można podłączyć. BTS 360 to właśnie taki baterii tester. Tam można robić raporty przy rozruchu, rezystancję wewnętrzną chyba też nawet mierzy. Także taki bajer do warsztatów. Gdybyście chcieli zrobić taki pełny jakby serwis, sprawdzenie i wydrukować to dla klienta. Także dla warsztatów to jest bardzo fajne urządzenie, ponieważ jest dużo marek, jest dosyć elastyczny, no i jest oczywiście legalny, tak, nie bawimy się w jakieś chińskie klony, także wszystko jest eleganckie, legalne. Ale dobra, słuchajcie, idziemy do auta, pobawimy się trochę w Citroenie funkcjami, jakie to tam po prostu ma opcje. Dobra, jesteśmy w Cytrynie, ja zmieniłem język na polski, żeby teraz było trochę bardziej po polsku. Tutaj serwis 0, to znaczy, że już zrobiłem przebieg na oleju, muszę wymienić olej i będzie cykl życia oleju po turbo płukaniu tego silnika. Tutaj sobie podłączyłem i położyłem, żeby w nogach nie dała ta głowica. I zaraz się podłączymy. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Jeszcze pod tym filmem, jak zostawicie komentarz, będziecie moim subskrybentem i subskrybentem launcha, to będą dwa takie małe, proste launche do wygrania. Takie, co się tylko ze sterownikiem silnika łączą i tam można jakieś szybko kody i parametry odczytać. Także jeśli nie macie żadnego testerka, to możecie wziąć udział w takim rozdaniu. Co tu chciałem Wam pokazać? No dobra. Inteligentna diagnoza. Zróbmy sobie, co to jest. Ja do końca tego nie rozumiem. Aktualizacja. No dobra, no to za chwilę się widzimy. Dobra, tutaj coś mieli. Czyta win. Dekodowanie winu. Co tu jest? Dekodował, że to A51 model C10, tak, 2010 Citroen, bardzo fajnie. Co? Diagnostyka. Zrobimy sobie diagnostykę. Czy taki win? Raczej tak. I teraz mamy coś takiego jak System Scan, czyli chcę wejść typowo w sterownik silnika i po prostu na przykład odczytać konkretną rzecz, albo w ogóle chcę mieć taki szybki raport zdrowia, wszystkie błędy, wszystkie moduły mi się połączy. Także to jest całkiem spoko. Switch the ignition on. OK. No i tutaj sobie będzie to skanował. Tutaj podaję napięcie mierzone na złączu OBD, także to jest fizycznie, faktycznie mierzone napięcie po prostu na złączu. Nie jest to informacja z żadnego kana, czy tam właśnie KK Line'a, także jest to zawsze na plus. Wiemy z grubsza, co się dzieje z akumulatorem w pojeździe. No dobra, trochę to trwało. Znalazło trochę błędów, bo ostatnio padł mi akumulator, więc wymieniam akumulator i wysypało błędów, ale jeśli chodzi o radio, to zawsze mam ten błąd, że niby jest coś nie halo z anteną, nie wiem, czy jakieś kable zwarte, czy bardziej chodzi o zwarty wzmacniacz antenowy, ale to nie o tym jest film. I teraz tak, jeśli sobie, możemy sobie wejść w jakiś właśnie moduł, tutaj sobie wejdziemy w BSI. Jest ładowanie. Trochę ten skan trwał, dla innych szybko, dla innych krótko. Jedne auta robi szybciej, inne robi krócej, także to wszystko zależy. Ten moduł, znaczy ten tester też wspiera CAN FD, czyli nowszy tam wersja CANa, i jak zastosujemy dodatkowy kabelek, to wspiera funkcję DOIP. DOIP, czy tam nie wiem jak to nazwać, to do nowszych Volvo, jakichś Mercedesów, nie wiem czy nie BMW.
Także gdyby ktoś szukał urządzenia właśnie troszeczkę nowszego, to właśnie na tle konkurencji KNFD i obsługa DOIPA z zewnętrznym kabelkiem jest w opcji. KNFD bez żadnych dodatkowych przejściówek podobno obsługuje. Tutaj oczywiście tak. No i teraz możemy odczytać kody błędów i mamy coś takiego jak szybkie tłumaczenie. Nieoczekiwany błąd ponownej inicjalizacji pochodzący z BSI. Możemy sobie go odczytać, jeśli nam się, bo to jest taki skrót błędu, to nie zawsze jest. I teraz podobne wyszukiwania i to nam otwiera Google'a i wpisuje na przykład nasz błąd i od razu leci nam po wszystkich forach, po filmikach, po jakichś tam zdjęciach. No tak jakbyśmy po prostu weszli na komputer i sobie tam, wiecie, szukali tego błędu, więc mamy tak jakby, jeśli mamy tylko internet albo z telefonu, nie da się tu wsadzić karty jakieś tam 5G LTE, no po prostu możemy sobie tam załadować jakiś błąd i tam poszukać informacji. Pomoc, nie ma pomocy wbudowanej, zamroź ramkę, freeze frame, to takie wiecie, tłumaczenia. O, wyłączyłem, a tu zostały. No, jest to trochę do dopracowania. Jest to trochę do dopracowania. Aha, dobra, czyli przyciski zawsze, albo dobra, przyciski są systemowe, a to po prostu jest po angielsku i to tłumaczyłem tylko komunikaty, więc widzicie, to tłumaczenie jest takie średnie, ja bym na tym za bardzo nie polegał, aczkolwiek coś tam to może pomóc w opisie błędów. Tutaj informacje o module, jakieś tam wiecie, parametry, coś tam, czytanie danych. Bardzo fajnie to robi wykresy z ABS-u, 4 koła bardzo ładnie można sobie zrobić, czytać sobie wykresy ABS-u. Także przez ostatnie wszystkie naprawy, jakie są na moim kanale, takie urządzenie byłoby dla mnie na wagę złota, ponieważ odpowietrzanie ABS-u, właśnie rysowanie wykresów ABS-u, wszystkie te takie funkcje operuje. Start and stop, hybrid. Możemy sobie tam jakieś, nie wiem, czytać, ustawiać. Ja też lecę tak na szybko, ale naprawdę możliwości są duże. Praktycznie każdy system, to tym nawet dopiszemy klucze, ale to nie odczytuje pinu IMMO. Tym nie odczytamy pinu IMMO, ale jeśli pin IMMO znamy, to możemy sprawdzić jego poprawność, to po pierwsze, a po drugie właśnie dodać klucze, także szkoda, że nie ma tego czytania pinu, ale no niestety urządzenia czytające pin zwykle są kilka razy droższe. Skasujemy sobie te wszystkie błędy. Także widzimy się za chwilę, jak to wszystko już zmieli. Dobra, błędy już skasował. Completed, klikamy OK. I załóżmy, że sobie wyjdziemy stąd. Czy chcemy zakończyć tą sesję? Krzyczy przypominajka, żeby zabrać właśnie z auta to nasze urządzenie. Także to jest spoko. Zróbmy sobie jeszcze raz tam podłączenie do tego wszystkiego. I po tym health reporcie mieliśmy wszystkie systemy, było napisane, czy jest błąd, czy nie. Także to jest fajne na szybko. A system scan to po prostu jak wiemy dokładnie, gdzie chcemy się podłączyć. On nam teraz sprawdzi listę systemów. Nie poda nam, czy są błędy, czy nie. Także ta opcja może być troszeczkę szybsza niż tamto skanowanie zdrowia, że tak powiem. A tak naprawdę jedno od drugiego się prawie niczym nie różni. Dobra, znalazł wszystkie systemy, które są zaaplikowane. I teraz w zależności od tego, jaki tam mamy system, ja mam 8HZ, czyli to będzie ten, jest w stanie się nam połączyć, więc tu mamy więcej, jakby nam nie łączyło automatycznie, to mamy więcej opcji, żeby no, wybrać ręcznie to, co chcemy dla bardziej zaawansowanych użytkowników. To może być przydatne przy jakichś pompach ABS-ów, w zależności, która jest do wyboru. No już załadowało, więc tu musimy ręcznie sobie czytać błędy, czyli jak jakieś tam są. Supply voltage too high. Usterka sygnału przepływierza, napięcie zasięgnia zbyt wysokie. Wątpię, aczkolwiek zobaczmy sobie, co robią ikonki. Ta ikonka, musimy zupdate'ować się, to feedback do diagnostyki. No to niech pobiera. Jak już się bawimy, to się bawimy na pełnej. Dobra, kazałem mu pobierać w tle. Tu możemy zostawić nasz mail, jakieś zdjęcia, tam napisać, o co chodzi z problemem. Tak, także to są takie konsultacje chyba. Tu jest jakiś technik. Mogę sobie zadzwonić. Jakbym miał tutaj chyba podłączone.
Czekanie na technik. Ok. Zobaczymy, czy się nam połączy z technikiem. Akurat są offline. Nie wiem, która. Tak, godzina w Chinach jest chyba plus 8 godzin. Także mogą być już po robocie, ale. O, coś tutaj przyszło, jakieś info. No mniejsza. Możemy się połączyć z technikiem, możemy wydrukować, albo możemy zapewne wyjść, zakończyć diagnostykę. Tego nie chcemy. Co Wam jeszcze mogę ciekawego pokazać? Wyjdziemy sobie. Zobaczymy to tłumaczenia dla Was. To o. Wspólne funkcje specjalne. No, ja tak trochę nie rozumiem. Common Special Functions. System Selection. Ale zobaczymy sobie. O, tu mamy właśnie te funkcje, które są dostępne dla tego pojazdu. Czyli właśnie te zaprogramowane funkcje serwisowe. Kasowanie inspekcji olejowej. Tego na razie nie chcę robić. To w filmie, jak będę wymieniał olej. Chociaż, jak on mi w Toledo robiłem kasowanie inspekcji olejowej i on mi zrobił to samo, co zrobiłby w VCDS. Ja mam z 15 000 na 8 ustawione i przy kasowaniu to VCDS też, jak się kliknie SRI Reset, przywraca 15 000 dla danego auta. Więc lepiej to robić kombinacją przycisków. Nietoperz, mecz. Tak, nietoperz, mecz. Krwawienie ABS. Takie są właśnie, takie jest właśnie tłumaczenie. Adaptacyjna skrzynia biegów, czyli pewnie uczenie na nowo, nauka zaworu EGR. No tak 50-50. Zatrzymaj start, resetuj. Start, stop, reset. Zaraz sobie zobaczymy. Zmiana języka. O, możemy tym sobie ustawić pewnie język jakiś niemiecki, francuski na liczniku. Także spoko. Jak widzicie, battery match, czyli kodowanie akumulatora zapewne. A sobie zobaczymy, jaki system. Ja tutaj nie mam raczej kodowanego akumulatora. Wyjdziemy sobie z tego, żeby tutaj nie namieszał nic. Ale w nowszych autach się da, także widzicie. Zobaczcie, jak mi spada napięcie akumulatora. Tym się nie będziemy. Brake pad replacement, czyli jakby ktoś miał czujniki, to też można sobie tam skasować. A ABS bleeding, już odpalałem pompę ABS-u tutaj w miejscu sobie na postoju. Kiedyś po prostu, jak miałem zapowietrzony ABS, to wiadomo, po piachu się przejeżdżamy, dowalamy hamulec, żeby się pompa włączyła i się nam może odpowietrzy. Ale to jak właśnie na warsztacie nie ma czasu na takie zabawy. Start, stop, reset. Ja nie mam start, stopa, ale zobaczymy sobie, co nam on może tutaj pokazać. Wybierz silnik zapewne. Tak. Niewspierana funkcja. No, ja nie mam start stopa, także funkcja jest niewspierana, ale gdybym miał, to można włączyć, wyłączyć, jakieś pewnie warunki. Tak, proszę zabrać. I to była inteligentna diagnoza. Teraz Wam pokażę diagnostykę lokalną. Tu po prostu możemy sobie wybrać każde auto, możemy sobie europejskie marki zaznaczyć, pospolity, czyli po prostu to są takie ulubione. Ja mam dodane, wybieram sobie Citroena. Po angielsku zwykle tu miałem, po polsku trochę nie wiem. Klikniemy potwierdź. No i łączy, szuka Citroena. Pokrycie pojazdu to chyba po prostu jest wybierz ręcznie pojazd, wybierasz markę, model, rocznik. Automatycznie zrobimy sobie, niech szuka automatycznie. Tak, taki mamy VIN. No i właśnie szybki test, to jest właśnie ten health test chyba. A tamto to było wejście w pojedyncze funkcje. Także ten polski tutaj, no tak średnio bym powiedział. Jeśli liczycie na język polski, to odpuśćcie sobie ten tester. Dla mnie angielski nie jest problemem, wolę po angielsku. Więc będę używać tego po angielsku raczej. Po polsku tylko tak dla Was do filmu, żeby pokazać, jak to działa. Tutaj skanuję kontrolkę sygnalizacji niezapięcia pasa bezpieczeństwa. To da się wyłączyć, ale nie wyłączajcie tego. To jest, wiadomo, dla bezpieczeństwa. Jeździcie zawsze w pasach zapięci. Silnik system, czyli engine system. Takie tu właśnie tłumaczenia. Anti-lock brake system, czyli po prostu ABS. Takie te tłumaczenia są dziwne. Jeszcze mogę tłumaczenia zrobić? No kurde. Także
no, nie wykrył błędów w żadnym w żadnym systemie, czy wszędzie jest napisane normalny. No i możemy sobie gdzieś wejść, może w ABS-a sobie wejdziemy. Jaką pompę mam, nie wiem. Spróbujemy tą starszą, mniejszą. Nie mam ESP, więc może być właśnie, że z tą się połączy. Łączenie, proszę czekać. No dobra, coś tutaj znalazł. Że powyżej 10 na godzinę sesja się otworzy. No nie wiem. Podczas jazdy nie da się połączyć z ABS-em, ale jeśli w miejscu się połączymy z ABS-em i jedziemy, no to on tam jeszcze sobie działał. Tak. Informacje dynamiczne. I właśnie tu możemy sobie wyszukiwać. Jak jest więcej, tu akurat mamy 6 tylko, 6 funkcji. Prędkość była. No, zróbmy to. I teraz wykres. Mamy fajny wykres lub możemy z tego wykresu odjąć sobie prędkość pojazdu i mamy elegancko 4 rzeczy. Możemy gdzieś właśnie tak, możemy na jednym wykresie mieć wszystkie w innych kolorach, to bardzo fajnie, ładnie wygląda podczas jazdy. Gesture scaling, czyli możemy sobie przybliżać, skala się nam zmienia. Nie wiem, czy to widzicie. Teraz już chyba się nie da. A, tak. Mogę cofać, mam 1,2, jak przybliżę, tam jest 0,7. Jak się jedzie, to fajniej można robić po prostu, tylko no teraz niestety nie mam tego pokazać. Tłumaczenie, jeszcze tłumaczenia. Kurde, grubo się tu robi. Szkoda, że nie można cofnąć, na przykład angielski. Nagraj, możemy nagrywać sobie na pamięć wewnętrzną. Możemy zrobić raport z tego i na przykład mamy takie dane. Tu możemy warsztat swój wpisać, imię, nazwisko, jak jeśli macie sobie tam firmę. Klikamy potwierdź i to nam robi do PDF-a, właśnie takiego ładnego PDF-a. Z tego okna. Jak zapiszemy, to możemy wtedy to wysłać też na maila. Klikniemy podzielaj na Gmaila. Dobra, nie. Podzielaj mail server. Tak, i to jest mój mail. Ja do siebie mogę to wysłać. Ja już to wysyłałem sam do siebie. Nie musimy się na nic logować, to nam po prostu przychodzi na mail, który wpiszemy. Możemy wpisać adres e-mail klienta, jemu wysłać się właśnie to mailem. Potem Wam pokażę, jak to wygląda taki mail, jak to przychodzi. Powiem Wam, że chyba muszę na angielski zmienić, bo ciężko mi się odnaleźć. No ale dobra, idźmy sobie w silnik i poczytamy sobie inne tematy. Dobra, podłączyłem sobie prostownik, zmieniłem na angielski, żeby nie wchodzić w Eco Mode'a. Citroen. Tak, Vehicle Coverage, Search Bluetooth albo po prostu OK. Vehicle Coverage możemy wybrać sobie model, markę ręcznie. Tutaj ma sobie właśnie, o, też możemy na przykład C3, A51, pobieranie winu, tak. No i albo Health Report, albo System Scan, albo System Selection. Health Report to już znacie. System Scan, dobra, to on będzie sobie skanował, a System Selection po prostu wybieram, że chcę iść do silnika na szybko. A już widać 14,4 trzyma mi na prostowniku. Teraz tak, 9 HZ, a ja mam 8 HZ, czyli wybieram po prostu ten górny. To nie jest tak, że jak mam tą wiedzę skądś, nie wiadomo skąd, tylko po prostu patrzę, co się dzieje, obserwuję. EDC16 to jest wersja sterownika silnika. No jesteśmy, teraz możemy sobie, ajajaj, nie. Możemy sobie właśnie odczytać, już nie mam tego tłumacza, szkoda, fajnie w sumie jakby można było sobie dodać drugi język do tłumaczenia, żeby zawsze było po angielsku, a tylko na tłumaczenie, żeby było po polsku. Zrobimy sobie code search, i wtedy szuka, nie, też Citroen coś tam, więc on po lokalizacji dalej mi znajduje polskie wątki, polskie tematy, także spoko. W helpie akurat nie ma nic na ten temat. Możemy się cofnąć. Dobra. Funkcje specjalne. Auto Adaptive, więc pewnie
uczenie od nowa, jakieś tam programy, możemy właśnie zakodować online, jak nam się wysypie BSI czy coś, możemy zakodować sobie online, czyli on nam z internetu pobierze specyfikację dla winu danego auta i wgrają do modułu z innego auta na przykład. Actuation test, to jest bardzo fajne. Możemy sobie testować bardzo dużo różnych rzeczy. Tu akurat możemy sobie start, test i wentylator na zewnątrz nam się kręci. Pokażę Wam. Albo pójdziemy sobie z urządzeniem. To jest wentylator, nie kręci się, bo test już się skończył, ale zrobimy jeszcze raz start. I to do diagnostyki jest bardzo fajne. Widzicie? Kręci się wolno. Mogę też kliknąć stop, albo teraz drugi speed. Na szybko ma się kręcić. W sumie nie słyszałem różnicy, ale to pewnie w innych autach będzie inaczej to słychać. Co jeszcze tutaj można zrobić? Możemy sobie przetestować EGR. Słyszę, że klika. Nie wiem, czy słyszycie. Test się skończył. Bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy można tutaj. Przekaźnik grzania. To nie wiem, czy to świece żarowe, to wolę tego nie włączać. Jakiś dodatkowy przekaźnik grzania, nie wiem co to jest, więc nie będziemy tego włączać, ale jest bardzo dużo różnych testów. W Toledo można się tym bardziej pobawić, bo tam w Toledo bardziej ogarniam te tematy. Na Citroenach, Francuzach aż tak bardzo się nie znam. Ja tu jeszcze chwilę pogrzebię, zaraz się widzimy, znajdę coś ciekawego może. Dobra, bardziej się pobawimy na Toledosławie, a tu jeszcze Wam w silniku pokażę, jak czytać. Mamy ogólne jakieś tam, wiecie, możemy select all i on nam wyświetla po kilka, lub możemy się cofnąć. Jeśli szukamy czegoś konkretnego, czyli na przykład jakiejś temperatury, piszemy temp i nam pokazuje wszystkie temperatury, czego chcemy. No i możemy sobie teraz to wyświetlać. Także jeśli szybko czegoś szukamy, nie wiemy w jakiej grupie to jest, to pozwala nam to szybko znaleźć. Fuel Circuit Information, mamy 17 jakichś informacji. Korekty wtryskiwaczy, też temperatura, na przykład nie możemy speed. Tu ukazamy tylko engine speed. Możemy sobie zaznaczyć. Możemy teraz na przykład temp. I sobie jak zaznaczymy, mamy te trzy, które były zaznaczone. Czyli prędkości speed i temp, czyli temperatury. Także możemy sobie dowolnie... A właśnie, co jest jeszcze fajne. Fajne jest to, że możemy zmieniać jednostki. Na przykład mogliśmy... Tu akurat, czekajcie. Ciśnienie. Znajdziemy sobie ciśnienie. Muszę się cofnąć. Trochę się robi chaos. Jakie chcemy informacje? R. I właśnie możemy sobie zmieniać jednostki na kilopaskale albo właśnie milibary, w zależności jak Wam wygodniej jest to diagnozować, tak? Jedni wolą milibary, inni wolą bary, inni wolą jakieś kilopaskale, hektopaskale, w zależności kto jakie ma przyzwyczajenia. Także to jest bardzo fajne, że nam softowo jakby tłumaczy, no, zmienia wartość jednostek. Czasem też można kilometry na godzinę na mile zamieniać. Jeśli na przykład pracujecie gdzieś za granicą i wolicie w kilometrach diagnozować zamiast w milach, to też można sobie to zmienić. Postaramy się to może znaleźć. Vehicle speed. Jest vehicle speed. No, engine speed też sobie damy. I mamy RPM-y, jakieś radiany, stopnie i z kilometrów. Akurat tutaj się nie da akurat z kilometrów, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że w innych markach, chyba w Toledo się dało. Także jest trochę tutaj takich, wiecie, że pod siebie można ustawić to, co nam się podoba. Air conditioning. A, nie mamy tego systemu, tak. To chyba będzie w BSI, dobra. Cancel. Muszę się cofnąć do BSI. No i wszystkie ciśnienia klimy można sterować. Ja widziałem też właśnie, bo to jest dwukierunkowy tester, można wszystko tym robić. Widziałem gościa, jak miał elektryczne fotele, dawał radę zamykać szyby, otwierać szyby, górę, dół, prawą szybę, lewą szybę. Wszystko, jeśli tylko auto wspiera komunikację dwustronną, da się wszystko tym testerem zrobić. Da się nim nawet właśnie na przykład włączać klimę, wyłączać klimę. Jeśli wasze auto wspiera ten
temat, także fajnie, bo na przykład nie działają nam przyciski i możemy sprawdzić sobie testerem, czy nie działa szyba, czy nie działa przycisk, który nam właśnie szybę wyzwala. Co jeszcze? Nie chcę Wam przedłużać tutaj na cytrynie, także chyba na cytrynie zaraz skończę, idę na inne auta. Widzimy się za jakiś czas. Dobra, teraz jesteśmy w Sirionie. Właśnie to jest idealny przykład auta dinozaura, którego nie ma. Siriona na liście nie ma, ale wiem, że to jest YRV. I teraz 0008 do 0012. Wydaje mi się, że to będzie tutaj. K3VE to jest kod silnika. Health report sobie zrobimy. Niech przeskanuje wszystko, co uda się mu znaleźć. Z Sirionem się połączyć to nawet, powiem Wam, KTS-em się nie da, bo korekty benzynowe czyta źle. Elementem tam 327 też się nie da, bo też korekty czyta źle. Wiadomo, jakieś tam podstawowe parametry, jak temperatura cieczy chłodzącej odczyta. Ale widzicie, tu nam znalazło. System wciskowy, ABS, Daihatsu Vehicle Stability System. Tu jakiś, nie wiem, ASR to jest odpowiednik Daihatsowy. No i airbagi. Do airbagów może się nie chcemy łączyć, żeby to coś nam tutaj nie poszło. Ale akumulator ładnie trzyma, 12,95. No to połączmy się z naszym systemem wtryskowym. I jakie możemy actuation test? Możemy pompę paliwa odpalić. Uwaga. Z monitorowaniem, co to znaczy? Że możemy patrzeć sobie jakiekolwiek, wiecie, parametry w międzyczasie, a bez monitorowania. Ja słyszę, że działa. I wyłączyłem. I znowu włączyłem. I sama się wyłączyła. Czy w prawo da się włączyć? Nie da się włączyć, w lewo. Czyli tutaj trzeba się trochę domyślić, o co chodzi. Jeszcze pompuję. Chyba muszę ją wyłączyć. No raczej muszę ją wyłączyć, bo cały czas pompuję. Jest off, ok. Czyli można wyjść na włączonej pompie, wyjść jeszcze w coś, także spoko opcja. Pierwsza faza dmuchawy, czyli pierwsza prędkość, słychać, że chodził. Mam nadzieję, że też słyszycie. Już Wam nie będę wychodził pokazywać. Ale właśnie do diagnostyki jest spoko. Purge valve, czyli to jest taki evap system. Idle speed control. Silnik krokowy, tak mi się wydaje. Terminal T, nawet nie wiem co to jest. Już nie będziemy tego grzebać. Read data stream. Ile mamy parametrów. Zrobię, że wybiorę wszystkie i niech nam je wylistuje. Zobaczymy, jak wyświetla. Czy w grupach? Tak, w grupach są 3 grupy. Po kilka parametrów. Możemy w voltach, milivoltach, radianach. Procentów się nie da zmienić. O, English Metric, dobra. English Metric, Fahrenheit, 95 Fahrenheitów albo 35 stopni Celsjusza, czyli właśnie to jest ta fajna funkcja, jeśli diagnozujecie auto z jakiegoś innego rynku albo w ogóle pracujecie za granicą. I idziemy w kolejne jakby okno, trzecie okno tych naszych parametrów. Możemy to wszystko oczywiście zaraportować. Co jeszcze? Special Function. Tu mamy odczytanie numeru sterownika. Niech czyta. 001. Agent, zgłoś się. No co? Tu tak samo ABS. Właśnie do Daihatsu nie wiem, czy istnieje jakiśkolwiek program oryginalny. Więc Special Function. ABS Bleeding, Second Bleeding. Nie wiem, czy jakaś jest procedura, może dwuetapowego odpowietrzenia ABS-u. Actuation test. Warning lamp. Jest wyłączona lampka. Jest wyłączona lampka. No halo, jest on. I co? To była ta? Klikam off. Jest off. A dobra, ta żółta chyba. O co tu chodzi? Break warning, dobra. Jest wyłączona. Chodziło o czerwoną, tylko miałem ręczny zaciągnięty, więc jakby się pokrywały te. Tak, teraz zrobimy off. Żeby nie zjechał z górki. Dobra. Zrobiłem off i zaciągnę ręczny. Widzicie,
O to chodziło. Co tu jeszcze? ABS warning lamp jest wyłączona. Jest wyłączona. I włączam. Wyłączam. Trochę to chwilę trzeba poczekać, jak kliknę, że ma być off. Jest off. Czekamy i zaraz powinno zgasnąć. Tak. Jest lekkie opóźnienie. Można tylko raz to chyba zrobić. No i znowu się tu ABS świecił, że po prostu łączymy się z ABS-em. No ale rozumiecie, nie chcę tu wam przedłużać. Poszukam czegoś coś jak nie, to się widzimy już w Toledo. Dobra, połączymy się z tym DVS-em, czy Daihatsu Vehicle Stability System, czy takim, nie wiem, ESP. I mogę prawe, lewe koło każde odpowietrzać indywidualnie. Ale może nie będziemy tego klikać. Wcześniej się tym bawiłem. Także taka ciekawostka. Kluczyków, czy dodamy kluczyki? No nie wiem. Tu da się programować kluczyki po prostu klawiszami, jakieś tam klawisze się trzyma, coś tam się klika, więc można tak piloty dodawać, więc tu akurat komputer nie jest potrzebny. No dobra, widzimy się za jakiś czas w Toledo. A tu jeszcze kliknąłem feedback, im zgłaszam, żeby you should add Daihatsu Sirion. Także pisałem swojego maila. No i co? Thanks, ok, wychodzimy. No dobra, słuchajcie, jesteśmy w Toledo, niestety jest już ciemno, jest po 19. Ale postarałem się coś mimo wszystko pokazać. Tutaj troszeczkę więcej się znam na, jakby nie wiem, na obsłudze. Albo dobra, zróbmy sobie inteligentną diagnozę. Logujemy się i zobaczymy, co nam wyskoczy. Tu już też fajne, możemy sobie ustawić, że po godzinach jakby tam wieczornych, czy tam w ogóle możemy sobie ustawić timer albo od wschodu do zmierzchu, że ma na wieczór być ciemniejszy ekran automatycznie. Także jak ktoś z tym pracuje na co dzień, to jest trochę takich funkcji automatyzacji. Aczkolwiek tu jest dosyć szybki dostęp do tego, że można sobie ustalić Enter WIN. Jak nam winu nie odczytuje, to możemy sobie włączyć kamerę, jak widzicie. On patrzy kamerą i jeśli jest wlepka w drzwiach, to o czym mówiłem wcześniej. Tu akurat mi nie chce tego zrobić. Nie odczytał winu, dlatego musimy za stary samochód, dlatego musimy zrobić to ręcznie. I tutaj chyba nie inteligentna diagnoza, tylko lokalna, chyba jest w stanie pobrać win, z tego co kojarzę. Tak, możemy zrobić health report, także to chwilę potrwa i widzimy się za chwilę. Chciałem wam pokazać, jak wygląda tutaj odczyt danych ze sterownika silnika. Jestem już w silniku. Read data stream i teraz mamy by channel, czyli mamy jak typowy VCDS na przykład. Możemy sobie wybrać kanał i mamy kanał na przykład właśnie pierwszy kanał i możemy sobie po kanałach skakać. Czy da się wpisać numer kanału? Tego w sumie nie sprawdzałem nigdy. Może tu się da wpisać? Nie. Następny kanał. Tak. By channel i na przykład 31 kanał powinien nam pokazać korekty. Lambda. Actual i specified, czyli jaką mamy aktualną lambdę, jaką mamy zadaną, czyli wartość zadana i rzeczywista do porównywania właśnie tego, jak tutaj nam sterownik chodzi, czyli bardziej silnik jak pracuje, albo z listy i na przykład możemy sobie już wiadomo wybrać to, co chcemy, na przykład coolant temperatura, co tam jeszcze, map, lambda, actual, specified, no i na przykład tyle. I wtedy mamy temperatura silnika, ciśnienie, podciśnienie. Ja włączę teraz silnik, uruchomię, pokażę wam, jak to wygląda na żywo. Żebym nie ruszył, czekajcie, dobrze. No i dobrze. Wykryto napięcie poniżej 11, no bo był rozruch silnika, także interfejs nas poinformuje, żebyśmy nie rozładowali auta. To nawet nie wiedziałem. No i mamy map 0,29. Możemy sobie na kilopaskale. Także spoko. No i lambda aktualna i zadana. Powiedzmy, że jest jak trzeba. Chociaż silnik jest poniżej 80 stopni,
Więc wagi nie wiem jak mają przy takich warunkach, czy one tam mają jakieś, może nie zimny wag, akurat ten Marelli 4MV tego nie ma, ale ma inną dawkę paliwa. Ale pracujemy na gazie. No dobra, dajcie mi się jeszcze zastanowić, co ciekawe tutaj warto pokazać. Wszystkie takie podstawy, jakie widzi moduł komfortu, na przykład mamy drzwi zamknięte, otwieram drzwi otwarte, także możemy sprawdzić sobie działanie tych czujników. Jeśli nie mamy tych lampek, które by nam się zaświecały i gasły przy otwieraniu, zamykaniu drzwi, to właśnie przy tej walce z tymi zamkami nieszczęsnymi jest bardzo pomocne. Co jeszcze tutaj przy module komfortu? Dużo różnych jakichś tam grzanie lusterek, nie grzanie lusterek. Możemy sobie zobaczyć, czy w ogóle jest włączone, czy jest wspierane. Ja mam akurat niby nie zainstalowane, ale jak wiecie, dokładałem lusterka kiedyś tutaj do tego przycisku grzania tylnej szyby. Także on nielegalnie grzany lusterka. Co tu jeszcze ciekawego? No muszę się rozejrzeć. Dobra, w ABS-ie wybrałem jeszcze, żeby tam pokazało nam wszystkie te 4, wiecie, wykresy prędkości oraz brake light switch, czyli jak puszczam hamulec i naciskam, to widzimy, czy komputer widzi, na przykład sprawdzamy, żeby nie rozbierać całej kolumny kierowniczej, czy działa nam przycisk hamulca. Też jest częsty problem w wagach. No i że nam tu migają te dwie kontrolki. Mamy pokazane, że jest on, off. A na przykład zaciągam ręczny i cały czas nam się świeci czerwona kontrolka ręcznego i widać, że on tutaj próbuje wysyłać komendę on, off. Także żeby się nie zwieść, że coś się świeci, mimo że powinno mrugać, to inny system może nam wywoływać, że ta kontrolka się świeci. Także do diagnostyki spoko. Cofnijmy się jeszcze do silnika, zobaczymy, co da się zrobić, jeśli chodzi o test, actuation test silnika, ale pewnie to samo, co da się zrobić VCDS-em, czyli takie zestandaryzowane testy. Niestety tu nie ma kana w tym aucie, ale tak jak mówię, na innych filmikach widziałem, jak ludzie naprawdę cuda robią tym, także do diagnostyki samochodowej, do nowszych samochodów może być to naprawdę fajne urządzenie, zwłaszcza, że jest bezprzewodowe. No dobra, actuation test, ok. Przepustnica. Teraz EVAP i pompa poszła. Pompa paliwa, słyszę, pompuje. Engine speed in process. Ok. Teraz cyka przekaźnik pompy paliwa. Fuel pump relay. AC. Nie wiem, o co chodzi. Finished. Także tu by trzeba się bardziej pobawić. Tu jest taki zwykły, prosty test. To zależy od auta, jak widzicie, po prostu co wspiera dany samochód. Ktoś mnie też kiedyś pytał, jak ustawić olej, żeby nie był co 15, tylko inaczej. Także instrument cluster, czyli z licznikiem się mileage. I mamy maximum mileage to service, właśnie tu przed chwilą to sprawdzałem sobie. Wchodzimy i mamy właśnie 8, normalnie jest 15, czyli w 1000 km ustawiamy. Także jest spoczko. Możemy też odczytać, ile żeśmy tam przejechali od ostatniego serwisu. A nie, dobra, ja wszedłem w adaptację. Nie chcę adaptację, tylko chcę odczytać. Czy to będzie teraz tu? Nie będzie. Gdzieś to się da znaleźć, ile aktualnie ma przejechane. To chyba może w adaptacji jest. No jest. Mileage since service 2 razy 100. No to by się zgadzało, bo olej dopiero wymieniałem chyba 200 km temu. Na to wychodzi. I czekajcie. Time since service, czyli ile minęło czasu? 7 dni temu, dokładnie tak. 7 dni. 7 dni temu była kasowana inspekcja olejowa. No i spoczko. Także to by było na tyle, co z Toledo wymyśliłem, żeby wam pokazać. Jak macie jakieś pytania, to piszcie. No i co? I ja idę nagrywać podsumowanie. No dobra, słuchajcie, wróciłem do domu. Kasia pyta, czy podregulowałem te obroty wolne? No to musimy podregulować. Na razie jest 780, bo jest zimny płyn chłodniczy. Przy 80 stopniach te, nie wiem, szybsze obroty zejdą. Teraz wam pokażę, jak to wygląda na liczniku. No 770, 780 mi pokazuje, minus ten nasz błąd na liczniku, który widzieliśmy przy teście liczników. Także z grubsza się pokrywa.
Ja czekam, aż to się wszystko auto nagrzeje i będziemy tutaj eksperymentować. A w ogóle dlaczego to robię? Zobaczcie. Tu jest 14.1. 14.1. Czekajcie, muszę zapalić. Tak, 14.1 jest. Światła włączone, ogrzewanie tylnej szyby, nacisnę hamulec. I dalej się trzyma tam 13,95. W zależności od tego, jak te OBD tutaj nam czyta poprawnie. Ale właśnie na gorącym, jak będzie 600 obrotów, to nam zacznie ładowanie spadać. I to ostatnio byliśmy w deszczu, jeździliśmy po mieście. I wycieraczki, ogrzewanie tylnej szyby, wszystko. Włączenie klimy by pomogło, bo wtedy nam włączenie klimy podnosi obroty do 800. Ale no niestety klima jest nieszczelna, żyga olejem ze sprężarki, z uszczelniacza czołowego, tak mi się wydaje przynajmniej, więc nie używamy klimy i to jest problem, więc po prostu będziemy musieli podregulować. Dobra, jadę się przejechać, bo te ABS-y ruszałem i zobaczę, czy nie są zapowietrzone nic hamulca. Tu jeszcze na szybko znalazłem minus do VCDS-a. Jesteśmy w Engine, grupa pierwsza, kanał pierwszy. I tu mamy fuse bity, ja w sumie tak sobie nazywam fuse bitami. I tu mamy 0,0. Któreś te 0 mówi o tym, że na przykład czy silnik jest nagrzany powyżej 80 stopni, jak jest 0 znaczy, że nie jest, jak jest 1 znaczy, że jest, czy jakoś tak odwrotnie. No ale właśnie tutaj nie ma żadnego opisu tych fuse bitów, więc tego troszeczkę tutaj brakuje w porównaniu do dedykowanego. No ale wiadomo, dedykowane oprogramowanie zawsze będzie najlepsze, zawsze będzie VCDS lepszy do wagów, do Francuzów, tam nie wiem co tam jest do Francuzów, będzie lepsze. Dedykowane serwisowe rozwiązanie zawsze jest najlepsze, ale to jest właśnie do małych warsztatów przydomowych, żeby nie musieć nielegalnie się bawić z klonami, tylko wszystko mieć elegancko. No dobra, już nie przygaduję, nie przytruwam, nie zanudzam. Już jeszcze nie ma 80 stopni, ale już te obroty nam schodzą. One tak sukcesywnie coraz niżej idą, ale już chyba jak włączę teraz, jeszcze hamulec nacisnę, to zobaczcie, 13,5 V się robi, alternator nie wyrabia, nowy pasek, odpuściłem wszystkie rolki i nie daje rady utrzymać napięcia, widzicie? Także nie wiem, czy to wina alternatora. Wyciągałem go ostatnio, patrzyłem, wszystkie połączenia spoko się wydawały. Także możecie napisać. Sprzęgiełko, bo ja mam alternator nie 90, tylko 140 A sobie wsadziłem z diesla. Alternator nie wyrabia. I teraz spróbujemy oszukać system po prostu poprzez podkręcenie wolnych obrotów. Przygazuję mu tutaj, nie? Na zimnym. Dobra, jest 80. Zobaczymy sobie w kanale pierwszym. Czy to jest kanał pierwszy? Tak, ta 1.0 nam zniknęło, czyli silnik jest już... Sterownik silnika uznał, że silnik jest już dogrzany. No to idziemy kombinować z tymi wolnymi obrotami, dodawać tam wartości. Zobaczymy, jak to się przełoży na obroty. Dobra, na wyłączonym silniku ustawiłem sobie 170. Zaraz uruchomimy silnik, zobaczymy, jakie będą obroty. Uwaga, czy coś wybuchnie. 3, 2, 1. No zobaczymy. Czy cokolwiek są wyższe? Nie wiem, włączę ogrzewanie tylnej szyby. Napięcie siadło, ale walczy. Podniesiemy jeszcze. No niestety, co jakbym się nie bawił, nie jestem w stanie tego ustawić. Czy zrobię tutaj 166, czy 170, czy 200, czy 256, 255 ustawiałem. Nie ma żadnego wpływu na obroty. Jeśli ktoś wie, dlaczego, zalogowany jestem, adaptacja przechodzi poprawnie. Klikam OK. Teraz akurat na silniku, nie? Adaptation Success. Także coś tu może być z tym moim sterownikiem Marelli 4MV. To jest dosyć problematyczny sterownik według wielu uznany. No nic, próbowałem, nie udało się. Trzeba będzie się pilnować tutaj z tymi obrotami albo naprawić klimę, co też jest tutaj, ma być w temacie. Dobra, gadałem z kolegą, mówi, że w tym silniku akurat ta funkcja nie jest obsługiwana. To jest funkcja w dieslach i w 8-zaworowych benzynach. W moim 16-zaworowym niestety trzeba by pisać mapę i tego przez OBD się nie zrobi, chyba że jakimś właśnie czymś do chip tuningu. No niestety, próbowałem, wiemy coś więcej. No i co? Teraz trzeba naprawdę to podsumować i zakończyć ten film, bo już robi się przydługo. Dobra, jeszcze dogrywka, bo wczoraj nie nagrało mi kawałka materiału. Musiałem na pauzie
Właśnie o tym mówię. Przed chwilą coś dotknąłem, znowu wyłączyłem. Musiałem gadać wczoraj na pauzie, nie nagrywając, ale jest jakiś feedback. Odpisali coś chyba. Chińczycy. Nie wiem, o co chodzi. Aha. Daihatsu. O, fajnie. Napisałem, żeby dodali Daihatsu do listy. Już dziękujemy za Twoje wsparcie. Ciężko pracujemy, by ulepszyć nasz produkt. Fajnie, że odpisali. Nie wiem, czy to automat, czy ktoś naprawdę to zrobił, ale co Wam chciałem pokazać. Jestem znowu w Toledo. Tak, tutaj widać, jest ciemno. Zapalimy lampkę. Jestem w Toledo. Chciałem Wam pokazać test licznika i kodowanie, znaczy logowanie się online do loginów. Już Wam to pokazuję. Wybiorę sobie po prostu System Selection i chciałem do licznika się podłączyć. Instrument Cluster. Online Secure Login. I on teraz pobiera właśnie ze strony loginy i zalogujemy się. Kliknij, żeby się zalogować. Czy tutaj login status? Jest. Chyba się zalogowaliśmy. Albo nie wyszło. Dobra, pokażę Wam na sterowniku silnika. Bo tak jak nie idzie tym, to trzeba innym próbować. I tu jest Online Secure Login. On pobiera jakiś plik z loginami. Będzie dopasowywać. Click here to login. Login success. Wychodzimy i możemy sobie zmieniać już w adaptacji jakieś tam, wiecie, parametry, które wymagają logowania, więc to jest to zdecydowanie funkcja na plus do Volkswagenów. No i do innych aut oczywiście też, nie? Jeśli wymagają loginu online. Dobra, to teraz jeszcze Wam pokażę, jak się przed handlarzami nieuczciwymi zabezpieczyć. Dobra, jesteśmy podłączeni do licznika. Robimy sobie actuation test. Tak. Tachometer. I testujemy obrotomierz. Daj mu na zimnym w miejscu. No, także to nam przetestuje. Teraz przetestowaliśmy obrotomierz i na 3000 ma się ustawić. Klikam next. Lecimy z kolejnym testem. Temperatura. Czy w pełnym zakresie działa nasza kontrolka. I potem chyba ją na 90 ustawi. To działa w każdym aucie, sprawdzałem. Można wszystkie kontrolki sprawdzić i to jest właśnie na handlarzy, którzy check engine podłączają pod inną kontrolkę. Można dokładnie zobaczyć, czy każda z kontrolek działa niezależnie i osobno. To by się nam przydało przy liczniku ze Skody Darka, bo jak rozebrałem ten licznik, to co tam wyszło, to handlarz po prostu w Fabii uciął głośniczek, żeby nie pikało, że nie ma ciśnienia oleju i kontrolkę ciśnienia oleju ominęli do check engine, nie do check engine, do jakiejś innej kontrolki, że po prostu była próba lampki przy kluczyku, no i wyszło, że były wałki przytarte, dlatego nie trzymało. Ja tu kliknąłem, żeby zakończyło test. To tam jeszcze lecimy. Hot warning light. Teraz rezerwa. Parking brake. Olej. Co to jest? Płyn. Włączę latareczkę. O. Płyn. Immo. I tu mam wszystkie właśnie te. Widzicie? Finished. Jakie po prostu testy robimy, nie? Anti-theft, czyli właśnie immobilizer. Piszczek. Teraz ciągły. Buzzer, potem chime i jest end. Czyli sprawdziliśmy właśnie wszystkie kontrolki, żeby nas handlarz nie oszukał. Także dla mnie to jest fajna bardzo funkcja. Przydatna, jak ktoś kupuje samochody, ogląda dużo aut, to działa praktycznie z każdym samochodem, jaki testowałem. Działa w Sirionie, działa w Cytrynie, działa w Toledo. I tu jest jeszcze segment test, bo cofnąłem się na drugi test i on nam zapala wszystkie segmenty wyświetlaczy. Tego zapomniałem Wam pokazać. Tak, widzicie? Można sprawdzić wszystkie segmenty, czy wyświetlacze są dobre. Jak przelecę dalej, to one właśnie znikają.
Z dogrywek jeszcze problem klimy, niewyrabiania rozwiązałem. Odpiąłem klimę, zabezpieczyłem workami instalację, żeby nie zamokła, więc klima nie może się włączyć, ale gdy na panelu kliknę przyspieszenie obrotów od klimatyzacji, to się podnosi i alternator wyrabia. A skąd to wiedziałem, bo tutaj mam BM6 i BM2, także bardzo fajne są te aplikacje na telefon, bo na bieżąco znamy stan akumulatora. Dobra, to już jest takie off topic, ja tu kończę, nagrywam podsumowanie i kończymy ten film. Jeszcze na szybko testy tego długopisu. Włączam go, sadzam, jest na zielono, 0%, aż jestem zdziwiony, bo tu nigdy chyba płyn nie był wymieniany, co najwyżej dolany, brzydki jest, brudny. No ale nie wiem, na ile są dokładne te długopisy, możecie mi powiedzieć. Zobaczymy jeszcze w cytrynie i w Toledo. No, w cytrynie też jest na zielono. Jedna dioda, to się tak wydaje, że tu się więcej tych diodek świeci. Po prostu przebija. Ale tu płyn jest ładny i też on się nie miesza, widzicie? Tu jest taka kieszonka, że dopiero się tam przelewa. Także, tak mi się przynajmniej wydaje. Także te pomiary takie ze zbiorniczka to chyba bardziej po to, że jak z półki bierzemy stojący 2 lata płyn, zobaczyć, czy ten z półki płyn jest po prostu dobry do zalania, czy nie. Dobra, zobaczymy w zlewie, tylko Kasi nie mówcie. No, w zlewie działa na wodę, czyli wykrycie wody jest możliwe. Jeszcze test paluszka, ale to totalna formalność. Jest dobrze. Jak to mówi MW. Jest czysty płyn. No dobra. No to jeszcze chciałem wam pokazać, ile baterii zużyło. Mam 67%. Pracowałem no prawie 6 godzin na odpalonym. Ostatnio był ładowany do pełna 25 dni temu. No i tu się zgadzało, bo z grubsza miesiąc temu go dostałem właśnie na testy. Także jakby ktoś się zastanawiał, ile bateria wystarcza, no to z grubsza tyle. Teraz jest 10, no i ma starczyć do 3:30, także jeszcze wiele godzin wytrzyma. Jeszcze dla tych, żeby oczu tak nie wytężać, można powiększyć sobie czcionki i wtedy obsługa tego wszystkiego jest z większymi literkami, także jeśli kogoś by to interesowało, no to takie funkcje naprawdę tutaj rozbudowane, jeśli chodzi, no tak jak na Androidzie, tak. Jeszcze chciałem wam pokazać wszystkie marki, jakie to obsługuje urządzenie. Jest trochę tego, Ferrari, Nissan GT-R, Jaguary, Jeepy, King Long, nawet nie wiem co to jest, Lambo, Proton, Porsche, o, Saby, czekajcie, bo tu myślałem, że już jest koniec, Tata, no i jest tego trochę. No dobra, to teraz podsumowanie. W podsumowaniu, dla kogo jest to urządzenie? Mi się wydaje, że dla małych warsztatów, które niskim budżetem chcą mieć możliwość legalnego diagnozowania wielu różnych marek samochodów, dla przydomowych takich rzeźbiarzy, no żeby też mieć, jak macie kilka aut, to jest też wygodne, bo nie trzeba wyciągać laptopa, chociaż wiadomo, dedykowane rozwiązania są najbardziej adekwatne, no ale też są dosyć drogie, a w chińskie klony to różnie z tymi klonami bywa. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ja się na jedną, jedyną opcję nie zamykam. Po prostu to dostałem na testy, więc to jestem w stanie pokazać. Jeśli chodzi o cenę do możliwości, to jestem naprawdę zdumiony, ile to rzeczy może zrobić. Tak naprawdę do obsługi wszystkich systemów, ABS-u, klimy, nie klimy, silnika. Z silnikiem to praktycznie wszystko się łączy. Jedyne czego brakuje to odczytu PIN-u IMMO, ale jeśli PIN znamy, to możemy tym kodować klucze. Także no, jest to bardzo ciekawa diagnostyczna opcja. W dwóch właśnie bezprzewodowej formie i z przewodem, komu jak wygodniej będzie się pracowało. Według mnie mobilność tego właśnie bezprzewodowa, że można wyjść i pod maską sobie poklikać testy, coś tam potestować, no to dla mnie osobiście, mnie się to bardziej podoba. Co jeszcze? Fajne, że przypomina, że zostawiliśmy to po zakończeniu pracy, że on brzęczy, pika, żebyśmy nie zapomnieli głowicy z auta. No i co, to było chyba tyle. Słuchajcie, napiszcie, co sądzicie, czy mieliście styczność z takimi urządzeniami, z innymi, z czym to działa, z czym to nie działa. Jedni w internecie mówią, że to działa dobrze do 2019 roku, że z nowym autami jest problem, inni mówią, że nie ma problemów. Także ja nie jestem też aż tak doświadczony z testerami, więc czym się te droższe testery różnią, tak naprawdę w porównaniu do tego piszcie inne marki, jeśli coś tam znacie, jeśli możecie polecić. No i co? Wydaje mi się, że to by było wszystko.
Czekam na wasze komentarze. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.